Dzisiaj jest wydanie specjalne, troszeczkę inne niż zazwyczaj, nie z naszego siedliska i nie na temat wiejskich tematów. Dzisiaj zabierzemy Was w podróż w nieznane, którą mieliśmy jakiś czas temu. Nie pojechaliśmy na urlop, wiecie, że będąc na wsi to jest niemożliwe. To było kilka lat temu. Zresztą widać po ilości zużytej gumy. Tak, to zaraz właśnie o tym napomknę. Zabieramy Was do Islandii, właśnie tam w tle widzicie, ponieważ co? Klaudia musi czyścić dyski. Tak, mam troszeczkę za mało miejsca i przy okazji po prostu w tym momencie, od razu zaznaczam, był to film bardzo amatorski. Jest to film amatorski, to nie jest żaden przewodnik, żebyście tutaj nie mieli do nas może takich pretensji. Pokazujemy Wam nasze prywatne życie, jak my to odbieraliśmy, może mało komentarzy jest, było bardzo wiecznie, dlatego zrobię taką małą narrację. Było to znacznie przed YouTube'em i nie dla YouTube'a. Tak, to było... Dla nas, wiecie jak to się strzela z dupy. Tak, i tutaj jeszcze w tym momencie chcieliśmy z góry Was przeprosić za rzucie gumy. Teraz dopiero tak, dopiero teraz to widzimy, że wyglądaliśmy jak takie krowy. Bo jak widzicie, teraz wszystko u nas żuje, tylko my nie żujemy, albo my rzadziej żujemy. Gumy świetne, jak ktoś będzie chciał, to polecę, jak znajdę nazwę, to są gumy, znaleźliśmy w tym właśnie okresie organiczne z kauczuku. I tą gumę nie jesteście w stanie, wiecie, jak się żuje te popularne marki, to ona się tak rozpuszcza, się ściapciawia, a tą gumę możecie żuć całe życie. Nawet tam mówią, że jak chcecie ją wyczyścić, to do zamrażarki, żeby straciła te bakterie i z powrotem, a jedną gumę całe życie i jest dobra i cały czas ją można żyć. Dlatego tak mieliliśmy tą gębę. No, żebyśmy coś mądrego powiedzieli zamiast tak rzuć, co? Więc pozostaje nam w tym momencie, co? Zaprosić Was do oglądania i trochę wyrozumiałości. Dobra, mam nadzieję, że będzie się podobał odcinek i... Na pewno coś ciekawego zobaczycie. Tak. No i oczywiście widzimy się też w niedzielę. No, do zobaczenia. A i w ogóle taki mały komunikat paraprzyziemnych. Nadajemy znowuż 2 razy w tygodniu. W piątki i w niedzielę. W piątki o 20 i w niedzielę o 10. Dobra, więc przechodzimy do meritum. Jesteśmy w Reykjaviku. Jesteśmy jak na Marsie, jak patrzyliśmy, jak lądowaliśmy. Fajnie to wszystko wyglądało. Dużo nam nie zajęło, bo 2 godziny 45 minut sam lot. 1600 km. No to tutaj nie było w sumie tak odczuwalne, z tej odległości. Pogoda raczej chłodno, mokro, ciemno. Ale ujdzie. Nie jest zimno tak, żeby przerażało, nie? Na razie Duty free. Największa, jak wiedzieliśmy do tej pory. Podobno to jest potwornie alkohol drogi, więc każdy tutaj alkohol. No. Naprawdę, no to wszędzie drogo. To może wiesz, to może i warto faktycznie. No nie wiem, no ale wiem, alkoholu nie pijemy, no. Siema! Stęskniliśmy się za mrozem, za zimnym, więc wybraliśmy sobie podróż na Islandię. No, a nie jest tak zimno, nie jest tak zimno. Nie jest tak zimno. Myślę, że koło może 0 stopni, tak plus minus. Strasznie nie wie, taka ponuraka, ale nie ma tragedii. Myśmy
sklep, na strefie wolnocłowej i kupiliśmy tyle nic. Ale myśmy nie chcieli nawet tam chodzić, bo to tylko po alkohol się wszyscy rzucają ze względu na ceny tutaj. Zaraz sami zobaczymy, jak za chleb zapłacimy, nie wiem, 10 euro. Ale mamy bajerencki samochód, podgrzewane siedzenia. Wow. Chevrolet Spark. Już lepszego nie mogliśmy dostać. No, proszę bardzo, właśnie to jest Islandia. I mamy piękną pogodę deszczową, właśnie to, co baliśmy się, że będziemy mieli. A deszcz równa się nie ma Northern Lightów. Wtedy jak z deszczu pod Rynnę trochę przyjechali z Anglii. Z jakiego deszczu? Tam w ogóle nie ma deszczu w Anglii. No jak Ile tak? teraz pada w tym Tak, roku? ale tak ogólnie, wiesz, jest przekonanie, że w Anglii ciągle pada. Tylko nie szalej, proszę cię. Jak chcę twojego przejechać? No, Marcina jazda zaczyna się. Nie, bo facet strasznie śnieżyło mu spod kół i tyle, nie chce. No. No. Jesteśmy w domku naszym. Nie. Nawet ręczniki mamy. Proszę, jaki ładniusi, są ręczniki. Nie, bardzo ładnie wygląda jak na razie. No. Tu mamy kanapkę. Mam nadzieję, że cię... Zobacz, jakie łóżko wygodne, jakie ładne. Popatrz, jak ładnie wygląda ściana za tym. Powiem ci, że tak było zaczynano, popatrz, taki ciepłego... Proszę, tu jest kuchnia. Klaudia już do garów idzie. Zapierdzielaj, dziewczyno. Kurczak się wstydzi. Wstydzi. Deska jest, takie rzeczy... Garki są? Są. Jakieś tam są. Łazieneczka. Taki. Jest no. Jest okej. Podstawy najważniejsze. Czysto, wiesz, naprawdę... No. Fajnie, fajnie. I mamy nawet ładny widok. Tam dalej jest taki kościół. Ale... Cholera, no pada dalej, czy się już przestało? Leje. Tak? Leje widać? No. Jak się już grzeje. Grzewanie na maksa. Zimno. No, Dobra. przyjemnie. Może powiedzieć, to są widoki w naszym miasteczku Selfoss. Mamy tutaj 5 minut od nas, prawda? Jakbyśmy na piechotę przeszli. No. Fajnie na tym mieście. Dzisiaj śnieg spadł. Idziemy 200 km teraz właśnie na tą górę, No. bo nie mamy co z sobą zrobić. Pizga wieje. Popatrz, samochody białe od boku, z boku tylko białe. Poziomo pada śnieg. Wiesz co, nie to będzie zależało zobaczyć. No tak, po Ej, prostu. podoba mi się, teraz mi się podoba już. Ale Śniegu zobacz, jest tak jeszcze bardziej biały. ciemno jest. Zobacz, godzina 10. No. 10:05 i jeszcze ciemnica. No teraz na czymś to szarówka. Wyobraźcie sobie, jesteśmy w tunelu, który ma około 6 km długości i dokładnie nie wiem ile metrów głębokości, ale jest głęboki, jest bo głęboko czujemy jak się i pniemy. pod wodą, normalnie pod jeziorem. pod jeziorem przyjeżdżamy. Zaoszczędza on nam 40 minut jazdy. Jego wykorzystanie, no ale jest płatny niestety, ale no to do przyjęcia 7 funtów kosztuje przejazd. I jeszcze nam kilometr został, ale od 2 kilometrów już się takim naprawdę dużym nachyleniem się wspinamy do góry, żeby z niego wyjechać. Naprawdę myślimy, że jest głęboko. Zobacz, tutaj już mamy wzmocnienia normalnie żelbetonowe, ale wcześniej była czysta skała, surowa skała. Dlatego, że już coraz wyżej jesteśmy Aha. wzmacniani. O nie, jest jeszcze trochę skały. Gdzie? Tutaj, tam się kończy beton, mi się wydaje. A no Czy jeszcze... Takie kawałki, Tak. kawałki. O, taki był jak tutaj właśnie. O, nie wiem, czy zobaczę. O, jest, wyjeżdżamy. Aha. Zobaczymy, gdzie ta płatność teraz. Tak a propos, ta przyjemność kosztuje nas 1000 islandzkich koron, czyli 7 funtów.
Teraz najprzyjemniejsze. Płatność. Chyba tak, no nie wiem, zobaczymy. Hiya. 1000. Thank you. Tak kurde przyjmowałeś. 10 tysięcy dałeś. Aha, 10. O, szczodra jestem. Wiesz co, jeszcze nie odróżniam tych pieniędzy. Thank you. To jest ta góra kościelna. Wpisana co? Do jakiegoś UNESCO? Nie, według raportu jakiegoś Maszbela czy coś takiego znajduje się w klasyfikacji jeden z najpiękniejszych gór, co nie wśród 17. Obok Mont Blanc i jeszcze jakieś tam chyba 17 miejsce. Wysokość ma ile ona? 463 metry. Nie jest taka duża. Nie jest taka duża, no bo półtora godziny zajmuje wejście podobno na samą górę. I nie wiemy, nie będziemy tego My nie będziemy sprawdzać próbować, nie. Lecimy teraz od drugiej strony, tam jeszcze piękne wodospady są, które notabene może są tam. teraz. Nie, masz wodospady. O, To może one są. na pewno. No, jedziemy tak, no jechaliśmy tu kawałek drogi. Kawałek tego? No, 2,5 godziny gdzieś. Jesteśmy, dotarliśmy. No, 2,5 godziny jazdy. W sumie już żeśmy wygodniali. To jest koniec świata, wiecie, tutaj nie ma wiosek, nie ma ludzi, to wszystko jest strasznie małe. No tam Niesamowite, ale kilometry są duże. kilometry, No. ale jakie warunki atmosferyczne. Przecież ile wiosek od Selfos przejechaliśmy koło Reykjaviku, może jeszcze była jedna wioska i teraz ta druga. Nie było nic przez 220 km. nie ma nic. Jakiś samochód przyjechał. No. Widzieliśmy więcej dzikich koni niż ludzi. No, tak. No jest to pięknie, ale zimno. ciężko się podniecać. Spieć, szajmy. W 14 minucie filmu mogliśmy już zaobserwować, że Islandia to wyspa, która wygląda jak teren po nieudanym eksperymencie w Minecrafcie. Wszędzie lawa, kratery i wielkie lodowce. Wulkany wybuchają tu regularniej niż korki w Sylwestra, a gejzery strzelają wodą na kilka metrów, jakby chciały się popisać przed nami, bo my też jesteśmy turystami. Zresztą sami zaraz zobaczycie w kolejnej części filmu. Wyjeżdżamy sobie z Selfos. Popatrz tutaj ładnie. Tam jest nasz kościółek. Nie wiem, Ja czy teraz będzie pokażę. widać. Kraja zaraz pokażę. No pokazuję, próbuję, żabcie, No to uważaj sobie. ale To jestem ja, główny przewodniczący. tak a propos jest godzina dopiero która? 10:40, 40 minut temu słońce wstało. Jesteśmy
się palcem. Rękawiczki nie chcą się ściągać. Trochę ciężko mi. Wcześniej wspomniałam o kraterach wulkanicznych, właśnie tutaj znajduje się przed nami jeden. Generalnie planując wyjazd na Islandię założyliśmy sobie kilka punktów do obskoczenia. Jest to tak zwany Złoty Krąg. Niestety nie udało nam się zrealizować jednego z nich, czyli odwiedzić Park Narodowy w południowej Islandii, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No po prostu zabrakło nam czasu, mieliśmy wypad taki 3-dniowy, więc to co mogliśmy, to co nam po prostu siły pozwoliły, no i oczywiście pogoda, ponieważ no pogoda, powiem Wam, że tam się zmienia z chwili na chwilę. Generalnie to kraj, gdzie pogoda zmienia się szybciej niż nasze decyzje w poniedziałkowy poranek, a przewidywana prognoza pogody jest równie skuteczna, co wróżenie z fusów. Pierwszy raz pomyślałam. Drugi. Tyłki mają zmrożone. Białe tyłki mają. Widzisz? Wszystkie białe tyłki. Jest najdroższą zupę pomidorową świata. Zakładamy. Zakładamy. No jesteśmy właśnie przed plantacją pomidorów, którą oczywiście rekomendują na trasie Golden Circle. No i wiadomo, turystyczny spot i tak dalej, więc zaraz się przekonamy, jak to wszystko wygląda. Jest, patrzcie, normalnie szklarnie pomidorów. Ogrzewany wodami termalnymi. Jak to pięknie wygląda z daleka, się świeci. Apelki. Ludzie tak lubią tą zupę, że nawet przyjeżdżają tu na rowerach. Na załączonym obrazku. Mówią o nich kretyni. Z Polski. Patrz, to jest kilka tych szklarni. Zobacz, to nie jest takie małe. Wiesz, to jest farma. Pomidory wtedy. Nie jesteśmy. Jak mi ciepło, czujesz? Ojej, i parno. Wiesz co? Szkiełko zaparowało. Masz chusteczkę? Freshly drink. O, to bym sobie kupił. Takie drinki możemy sobie czepnąć zamiast tej zupy, co? Wiesz co? Może. To nie jest głupi pomysł. Nie jest głupi pomysł. To pasta. Gdzie ty masz ten drink? To jest drink. To co ja? Aha. Z czego to jest? Ile tych pomidorów? Tu masz cloves and cinnamon on, with tomato, lemon, cloves and cinnamon. O. Może takie dwa, bo są dwa różne. I teraz masz green tomato, ginger. Hi. Fajne. Takie coś. Green tomato. To może być fajne. Ty, to może być dobre. Ale zobacz, jak to ładnie wygląda. Takim czymś mogłabym pracować. Jeszcze na tym Aha. No widzisz, tak ta zupka wygląda z taką grzanką na sali. Can we pay? Yes, Wow, ale pięknie. No. Zobacz, ślicznie. O ja. Niesamowite.
Na tego typu przedstawienie średnio czekaliśmy około 10 minut. Temperatura na powierzchni gejzerów jest bardzo zmienna. Oczywiście to wszystko zależy od warunków atmosferycznych w danym czasie. Natomiast na głębokości 1 metra osiąga ona około 90 stopni Celsjusza. Zejdziemy na głębokość 20 metrów, to temperatura może osiągnąć nawet 130 stopni. Warto. Warto było czekać. Tak, to było duże. Fajnie, nawet słońce trochę przy tego będzie ładnie. Są odbiorniko-nadawcami. I ktoś ekscytację, wybuch ma potężny i on nie żartuje, on ma wybuch. Rozumiesz? I są ludzie, którzy są podatni na wybuchy i łyka to. No pod spodem. Wow, koła będą mi sięgać do mostka. No nie. Biustu. O Jezus Maria. Potężny. W tym momencie zmierzamy do jednego z najsłynniejszych wodospadów na Islandii. Wodospad Gullfoss. Sama nazwa Gullfoss oznacza złoty wodospad i możecie za chwilę to zobaczyć, ponieważ mieliśmy bardzo ładną, piękną pogodę i w promieniach słońca jego woda, można powiedzieć, błyszczy jak złoto. Taką ciekawostką jest, że w XX wieku pewna firma chciała wybudować tu elektrownię wodną, co oznaczałoby oczywiście koniec wodospadu. Na szczęście lokalna farmerka, nie jestem w stanie tutaj dokładnie wymienić jej imienia i nazwiska, walczyła o jego ocalenie i ponoć zagroziła, że rzuci się do wodospadu, jeżeli go zniszczą. I podobno dzięki niej Gullfoss istnieje do dziś. Jak tam ludzie Ale tam zawiewa. Wow. nic nie mogą popatrzeć. Nie mają oddychać jak. No.
tak, teraz jest wodospad. Patrzcie jaka trawa, diamentowa trawa. Blue Lagoon, najbardziej znane miejsce na Islandii. Klaudia już sapie, bo wie co chce powiedzieć, więc tego nie powiem. A co? Co chciałam powiedzieć? Co ja chciałem? No nie, no powiedz. To jest waste. To jest, idziemy się kąpać za potężne pieniądze w odpadach radioaktywnych z fabryki, którą prawdopodobnie wam pokażemy za chwilę, kuźwa, gdzieś tam. No nie jest to fabryka, jest to, ciągną wody termalne z głębin i podejrzewam, że ogrzewają Reykjavik, ale tak naprawdę to jest waste. To nie jest prawdziwe miejsce, 20 lat temu nie było tego miejsca na Islandii. To jest cyrk za duże marketingowe pieniądze zrobione. Na który my też daliśmy się Na które też się daliśmy nabrać, ale nawet tak to ładnie podobno wygląda, że nawet ciężko się nie nabrać. Po prostu ładnie to wygląda. No idziemy, no zobaczymy, odhaczymy kolejny boks. O. Tak, widzicie, to jest ta fabryka, tak. I to produkuje tą ciepłą wodę i my będziemy się moczyć w tym ścieku z tej fabryki. Kosztuje 50 funtów wejściówka dla osoby, żeby nie było. To nie jest basen. Tak się płaci w nowoczesnym świecie za kąpanie się w ściekach. To wszystko co widzicie, właśnie te kominy, to wszystko. Ja nie wiem, jak my się rozbierzemy i wejdziemy do tej wody. Nie no, rozbierasz się w lokalu. Tak. Wiem, że to ciężko wierzyć, ale pewnie to jest ten cały efekt, nie? Jest. Gorzej, że musisz mierzyć, że oczy musisz tego. Jesteśmy na Blue Lagoon, słuchajcie. Dobra, próbujemy teraz wychodzić. Dobra, ty pchaj te drzwi, ja się zanurzam po szyję. O Jezus Maria. Trzeba było czapkę, może wziąłeś? Ale nie, ciepło jest. To wiesz, że wydaje mi się, że to jest... Chociaż nie jest cieplej. Nie, wydaje mi się tylko. Chłodniej. To już jest chłodniej tutaj. Wieje. Takie też. Albo Naszym jednych takich zamierzeń, wybierając się na Islandię, było zobaczenie zorzy polarnej.
Niestety nie udało nam się jej zobaczyć. Generalnie są organizowane specjalne wycieczki, oczywiście w dobrze znane miejsca, tubylcom, którzy wiedzą, gdzie można zobaczyć takie spektakularne widowisko. Staliśmy o godzinie 2. O Boże. Ledwo. Poszliśmy spać o 9:20, wróciliśmy do domu o godzinie prawie 8:00. No, z wycieczek. To jest taki nasz komentarz, że po prostu jeszcze nie wiemy, że za 1,5 godziny samolot spadnie i będziemy żyli. A przestań pieprzyć głupoty, ten jak zwykle ma jakieś katastroficzne wizje. Nie no, dostaliśmy trochę wciry, trochę, tak delikatnie mówiąc, ale było nieźle. Tak. Tak. Jak odeśpimy za tydzień, to jeszcze to skomentujemy trochę bardziej. No, to jest strasznie napięte 4 dni. No, na pierwsze. Napięte jak jądra na byku. Zaczyna się. No. Mamy teraz 1,5 godziny czekania na odlot. I nie wiemy, co ze sobą zrobić, szczerze mówiąc.